Jakim wyzwaniom musieli sprostać producenci? Czy wpadki w serialu były bardzo rażące? I dlaczego fałda jest tak dobra? Cześć, tu Agata z kanału Izraelia, jeśli jeszcze się nie znamy. Prosiliście mnie o odcinek o serialach lub filmach izraelskich albo o takiej tematyce i kiedy pisałam właśnie skrypt dla tego odcinka, bo wybrałam sobie kilka takich seriali, które musiałyby się koniecznie w tym odcinku znaleźć, to zauważyłam, że zajęłoby mi to co najmniej 10-15 minut, żeby mówić o jednym serialu. Okazałoby się więc, że jeden odcinek trwałby przez 40 kilka minut, więc domyślam się, że to mogłoby być dla większości widzów jednak za dużo. Stwierdziłam też, że bez sensu jest opowiadać o serialu jako takim po prostu przez 2-3 minuty, bo te seriale są po prostu zbyt dobre, żeby poświęcić im tak mało czasu. Dlatego rozdzielimy po prostu te odcinki. Każdy odcinek będzie poświęcony jednemu konkretnemu serialowi albo filmowi i dzisiaj zajmujemy się Fałdą. Serial po prostu mega, niesamowity. Jeśli jeszcze nie oglądaliście, bardzo, bardzo gorąco polecam. New York Times nazwał ten serial jednym z najlepszych seriali międzynarodowych dekady. Jest to serial o konflikcie izraelsko-palestyńskim, który zdobył wiele nagród, w tym Izraelskiej Akademii Filmowej za najlepszy serial dramatyczny. Trzeci sezon w ciągu pierwszych 48 godzin po emisji został obejrzany przez ponad 1 milion użytkowników. Co w ogóle oznacza tytuł tego serialu? Fałda z arabskiego oznacza chaos. I ten tytuł odnosi się do wielu aspektów. Tutaj nie ma jednego wytłumaczenia tego tytułu, ale jednym z takich aspektów, który mnie osobiście bardzo zaciekawił, jest to, że fałda była swojego czasu takim sygnałem, hasłem, które pomiędzy sobą wypowiadali agenci w sytuacji zagrożenia. Jak na przykład zostali rozpoznani w terenie, to właśnie wypowiadali takie hasło bezpieczeństwa fałda. Wiele osób chwali ten serial za to, że nie wziął tutaj żadnej ze stron, czyli nie stanął po żadnej stronie konfliktu. Wiele osób mówi o tym, że serial był zrealizowany dosyć obiektywnie, czyli nie jest faworyzowana tutaj ani strona izraelska, ani strona palestyńska. Oczywiście są osoby, które się z tym nie zgadzają, natomiast jednak ogół mówi, że właśnie to im się w tym serialu najbardziej podobało. Serial jest również chwalony za to, że on tutaj nie zajmuje takiej strony politycznej, nie mówi o politycznych aspektach konfliktu, tylko mówi o ludziach, którzy są przecież tak naprawdę w tym całym konflikcie najważniejsi i to oni najbardziej cierpią. Serial nie skupia się na polityce, nie jest o polityce, jest o ludziach, o ich odczuciach, o życiu prywatnym, o emocjach, o granicach, które gdzieś tam muszą przekroczyć. Widzimy, jak naprawdę zwykły człowiek wygląda w tym całym konflikcie. Głównym bohaterem jest Doron. Aktor, który gra Dorona, nazywa się Lior Raz. Pierwszy sezon zaczyna się od tego, że Doron wraca do czynnej służby, aby dopaść Abu Ahmada, czyli palestyńskiego bojownika, który miał już nie żyć, który miał zostać przez niego wcześniej zabity, a okazuje się, że jednak jest żywy. ניסה להרוג את אבא שלי, שהוא יגיע גם לילדים שלי. אצטרף אליכם למבצע אחד עכשיו. Co ciekawe, aktor, który gra Dorona, jest też współproducentem serialu i przez wiele lat pracował w IDF, czyli Israeli Defense Forces, czyli Siłach Obronnych Izraela, w armii Izraela. Dzięki pracy w tym miejscu nauczył się arabskiego, który też bardzo przydał mu się w tym serialu, bo serial pomimo tego, że jest przez Netflixa określany jako w języku hebrajskim, to tak naprawdę co najmniej połowa tego serialu jest kwestie aktorów są wypowiadane w języku arabskim, więc ja bym powiedziała, że nawet może 60% to arabski, a 40% to hebrajski. W każdym razie to, że nauczył się pracując w IDF arabskiego i w ogóle zobaczył, jak to wszystko wygląda od środka, mógł tak świetnie zagrać, bo trzeba przyznać, że jego rola wypadła bardzo dobrze, bardzo przekonująco i moim zdaniem właśnie dlatego, że miał okazję wcześniej pracować tam, gdzie pracował. חברון זה לא שכם. Welcome to Gaza.
Z kolei drugi producent serialu, Avi Issacharow, to izraelski dziennikarz, który od wielu lat zajmuje się konfliktem izraelsko-palestyńskim, opisuje go w różnoraki sposób i to też z pewnością pomogło mu w budowaniu fabuły. Co jest ciekawe, to że on głównie pisze w gazetach The Times of Israel i Haaretz. Ciekawe dlatego, że ta druga pozycja, czyli Haaretz, kilka miesięcy temu opublikowała bardzo niepochlebną opinię na temat fałdy, twierdząc, że serial był absurdalny, nieprawdziwy, szkodliwy dla sytuacji na Bliskim Wschodzie i szkodliwy dla odbioru Izraela na arenie międzynarodowej. Największą moim zdaniem zaletą fałdy jest to, że serial niesamowicie trzyma w napięciu. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz oglądałam taki serial, który by mnie tak mocno wciągnął. Nie da się oderwać, akcja jest bardzo dynamiczna, nie jest zmarnowana żadna sekunda serialu, każda scena jest powiązana z tematem. Nie da się obejrzeć jednego odcinka i odejść od telewizora, automatycznie klika się po prostu w następny odcinek. Jeśli jest jakaś osoba tutaj, która zdołała oglądać odcinki fałdy pojedynczo, bez natychmiastowego przechodzenia do następnego odcinka, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, bo po prostu nie wiem, jak to zrobiliście. Ja siedziałam całe noce oglądając 5-6 odcinków pod rząd, podczas gdy jeden odcinek, z tego co pamiętam, to około 45 minut albo i godzinę nawet, tak mi się wydaje, już nie pamiętam, bo jakiś czas temu oglądałam. W każdym razie serial wciąga na maksa. Nawet ten drugi współtwórca fałdy, czyli Avi Issacharow, powiedział, że swojego czasu ludzie do niego wysyłali, jacyś tam znajomi wysyłali do niego wiadomości, czy dzwonili do niego, oferując mu dosłownie łapówkę za to, żeby udostępnił im kolejny odcinek przed czasem, do tego stopnia. Poza tym otrzymywał też od wielu widzów filmiki albo zdjęcia, którzy po obejrzeniu odcinka płakali po prostu do telefonu, nagrywali siebie i wysyłali Aviemu, żeby pokazać mu, jakie emocje wywołał w nich ten serial. Dlaczego fałda wywołuje takie emocje? Dlatego, że tak jak wcześniej mówiłam, bardzo przywiązujemy się do bohaterów. Pokazywane jest ich życie prywatne, więc z każdym z bohaterów w jakiś sposób się utożsamiamy, bo widzimy ich nie tylko w akcji, nie tylko w pracy, ale i właśnie w życiu prywatnym. I dlatego też, że w fałdzie jest bardzo dużo śmierci. Tam co chwila ktoś umiera, więc to jest naprawdę czasem cios, jak przywiązujemy się do bohatera, a on umiera i tych bohaterów w fałdzie umiera sporo. W każdym razie tutaj też mogłoby się wydawać, że w fałdzie powinno być trochę mniej śmierci, że jednak producenci trochę przesadzili w tę drugą stronę, że jednak czasami jak się oglądało niektóre sceny, to można było pomyśleć, że niemożliwe, że ta osoba umrze, no to już będzie przesada, przecież to już będzie za dużo. Ale zamysłem właśnie fałdy było pokazanie takie dosyć brutalnej prawdy, że wojna równa się śmierć i nikt nikogo nie pyta o zdanie, więc czasami ta ilość śmierci w odcinkach mogłaby się wydawać przesadzona i wręcz działająca na niekorzyść serialu, ale okazuje się, że tutaj producenci bardziej skupiali się na przekazaniu brutalnej prawdy niż na tym, żeby serial na tym skorzystał. Dlatego, że izraelski przemysł filmowy jest bardzo mały, to nie są Stany Zjednoczone, że jest nieograniczony praktycznie budżet, to producenci napotkali wiele wyzwań właśnie podczas kręcenia serialu. Jednym z takich wyzwań były sceny w strefie Gazy. Oczywiście nie można było pojechać do strefy Gazy i tam kręcić serialu. Jeśli nie wiecie, co to jest strefa Gazy, później te wszystkie pojęcia Wam przedstawię. Więc producenci stwierdzili, że muszą po prostu znaleźć miejsce, które będzie jak najbardziej do tej strefy Gazy podobne. I tutaj dużym wyzwaniem były tunele, bo w strefie Gazy jest mnóstwo tuneli budowanych przez Hamas i producent filmu wiedział, jak te tunele dokładnie wyglądają i narzekał, że jego współpracownicy odnajdywali jakieś tunele w Izraelu i mówili: zobacz, ten tunel będzie się nadawał na tę scenę. A on mówił: nie, w żadnym wypadku nie, ten tunel nie wygląda wiarygodnie, tak nie wyglądają tunele w strefie Gazy, musimy znaleźć coś lepszego. I później poproszono IDF właśnie, czyli Izraelskie Siły Obronne, o udostępnienie tych miejsc, gdzie odbywają się szkolenia dla żołnierzy, bo tam również znajdują się tunele, które są właśnie bardzo podobne do tych w strefie Gazy, tak aby odpowiednio przygotować żołnierzy. I okazało się, że IDF wyraziło zgodę na pełne 4 dni zdjęciowe, udostępniło producentom fałdy tunele, tak aby sceny wyglądały jak najbardziej wiarygodnie. Jeśli chodzi natomiast o samą strefę Gazy, nie o tunele, tylko o po prostu to, co jest na zewnątrz, to kręcono te sceny w arabskich dzielnicach, które znajdowały się zarówno w Izraelu, na terenie Izraela, jak i poza terenami Izraela.
Kolejnym wyzwaniem było właśnie to, że trzeba było transportować bardzo wiele zwierząt, na przykład osłów, do okręgów szkoleniowych IDF, gdzie kręcono właśnie sceny, dlatego że w strefie Gazy jest mnóstwo zwierząt na ulicach, właśnie głównie osłów. I tak jak mówię, to nie są Stany Zjednoczone, że jak czegoś nie mamy, to po prostu zbudujemy to i zrobimy sobie scenografię, bo Izrael na to nie miał pieniędzy, więc musiał kombinować. A propos właśnie seriali i filmów amerykańskich, do których jesteśmy przecież tak przyzwyczajeni, bo te głównie oglądamy, Izraelczycy odłożyli na bok zasady kręcenia, zasady montażu, złamali wiele zasad podczas robienia fałdy, co moim zdaniem w ogóle wyszło im na dobre, bo moim zdaniem przez to serial wygląda bardziej autentycznie i na przykład w wielu scenach przez to, że nie używali właśnie, jak to się mówi, tripodów, tych trójnogów, na których stawia się kamerę, przez to, że tego nie używali, to kamera lekko drgała, przez co na przykład mogliśmy się poczuć, jakbyśmy również biegli i uciekali razem z bohaterem. W serialu też znajdowały się takie pewne nieścisłości, niedorzeczności, które ja też sama zauważyłam, natomiast dynamika była tak ogromna, że po prostu przymykało się na to oko i gdzieś tam machnęło się ręką, że coś tam się w serialu nie zgadza. Jedną z takich najbardziej rażących dla mnie na przykład rzeczy było to, że główny bohater Doron, po tym jak już był rozpoznawalny przez bojowników palestyńskich, na przykład jeździł na misje, na różne operacje bez żadnej charakteryzacji, po prostu tak jak wygląda naturalnie i nikt go tam nie rozpoznawał, chociaż jego twarz była pokazywana na plakatach, w telewizji i tak dalej, to on jeździł na misję bez żadnego przebrania, więc to było takie dosyć rażące. Druga sprawa to wiele osób narzekało, że to chyba było w drugim czy w trzecim sezonie, że agenci izraelscy dostali się do strefy Gazy, co jest praktycznie niemożliwe, bo strefa Gazy jest zablokowana na lądzie, w powietrzu i na wodzie. Izraelscy agenci raczej nie mają się tam jak dostać, a mimo to w serialu się dostali, co moim zdaniem też jest taki trochę zarzut jednak przesadzony, bo trzeba pamiętać o tym, że to jest serial, więc bardzo często w serialach i filmach dzieją się rzeczy, które w prawdziwym życiu by się nie mogły wydarzyć, więc moim zdaniem akurat ten zarzut jest trochę przesadzony. Oprócz tego ja też zauważyłam personalnie, że niektóre postacie były do siebie bardzo podobne i często miałam na przykład taki problem, żeby wyłapać, a to jest on, czy to jest ten drugi facet, czy to jest ten z Palestyny, czy to jest ten z Izraela, bo wyglądali właśnie bardzo podobnie, co mogło być trochę mylące i trzeba było się bardzo skupić na serialu, żeby wyłapać właśnie te drobne różnice. Serial to też wspaniałe role kobiece, na przykład Nurit czy dr Shirin, dlatego że te role kobiece w fałdzie są tak przedstawione, pokazując siłę kobiet, również właśnie w takiej ciężkiej sytuacji jak wojna czy konflikt, a jednak z połączeniem takiej wrażliwości kobiecej, które kobiety w sobie mają, a czasami brakuje jej mężczyznom i w tym serialu właśnie możemy zobaczyć, że to, co przychodzi łatwo mężczyznom, dużo trudniej przychodzi kobietom, co je właśnie po prostu w piękny sposób wyróżnia. Oprócz tego z pewnością, jeśli chodzi o wygląd fizyczny tych aktorek, my jesteśmy przyzwyczajeni do aktorek amerykańskich, natomiast tutaj możemy zobaczyć te rysy twarzy, takie bardzo wyraziste, mocna uroda, arabska, izraelska. Jest to coś nowego i też coś takiego, co bardzo pozwala się wczuć właśnie w klimat i w miejsce, w którym się dzieje akcja. Ponieważ serial był kręcony z taką myślą, że ludzie, którzy będą go oglądali, znają raczej temat konfliktu izraelsko-palestyńskiego, więc w serialu nie jest wytłumaczone, jak do tego konfliktu doszło, o co tam właściwie chodzi. Akcja dzieje się tu i teraz z myślą, że wiemy, o co chodzi. I teraz, jeśli chodzi o sam aspekt rozrywkowy, to jak najbardziej można ten serial obejrzeć, nawet bez znajomości historii, bo tak jak mówię, bardzo, bardzo wciąga, ale jeżeli zależy nam bardziej na zrozumieniu kontekstu i chcemy jednak w ten serial się bardziej zagłębić, to są takie zwroty, które mogą Wam pomóc i z którymi warto się zapoznać przed włączeniem w ogóle fałdy, albo teraz, jak już obejrzeliście, to też Wam to może trochę rozjaśnić w głowie. Pierwsze wyrażenie Hamas, w skrócie, bo odcinek nie jest o Hamasie, w skrócie jest to islamski ruch oporu, który skupia się głównie na walce z państwem Izrael i głównie działa w strefie Gazy właśnie i w zachodnim brzegu Jordanu. Ruch został założony w 1987 przez skrajnych radykałów i członków Bractwa Muzułmańskiego. Kolejne wyrażenie to strefa Gazy, o której wcześniej właśnie rozmawialiśmy. Strefa Gazy to jest obszar pod administracją władz autonomii palestyńskiej, natomiast od 2007 roku, od czerwca 2007, pełną kontrolę nad tym obszarem sprawuje właśnie Hamas. Strefa Gazy graniczy z Egiptem i z Izraelem. Ostatni termin to szahid. Szahid wywodzi się z Koranu. Jest to termin określający osobę, która oddaje swoje życie w imię wiary i w zamian za to dostającą nagrodę wieczną, czyli życie w raju.
Jedna z ostatnich takich ważnych kwestii, wielu z Was pytało mnie w komentarzach: Agata, czy tak faktycznie wygląda życie w Izraelu, jak jest to przedstawione w fałdzie? I to jest bardzo trudne pytanie. Po pierwsze, fałda skupia się na życiu agentów, więc tak na pewno nie wygląda życie cywilów w Izraelu. To jest obrazek nieznany kompletnie cywilom, to co dzieje się w fałdzie. Natomiast jeśli chodzi o życie agentów, ich praca w większości jest tajna, więc ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast na przykład, co jest śmieszne, to że sami Izraelczycy mówią, że pierwszy sezon fałdy był bardzo dobry, drugi to było już Hollywood, a trzecie science fiction. Więc jak sami widzicie, nawet Izraelczycy dostrzegają, że wiele rzeczy w fałdzie jest oczywiście podkoloryzowanych, czasem nawet wymyślonych. Jest też sporo rzeczy prawdziwych, natomiast to jest taki miks i jednak w dalszym ciągu to jest po prostu serial, który ma być przede wszystkim rozrywką i różne rzeczy są po prostu budowane pod to, żeby serial był ciekawszy, nie zważając na to, czy to jest faktycznie prawda. Avi Sacharow mówi też, że największym sukcesem fałdy było to, że była ona oglądana zarówno w Izraelu, jak i w krajach arabskich, takich jak Liban, Jordania, Egipt, Arabia Saudyjska i terytoria palestyńskie, więc bardzo się cieszył, że to dotarło do tak szerokiego grona ludzi i również właśnie do tej drugiej strony konfliktu. Jeśli czekacie tak jak ja na 4. sezon fałdy, chociaż nie wiem, co mogłoby się w tym 4. sezonie już wydarzyć, ale jestem pewna, że producenci na pewno tak jak zwykle coś wymyślą, to 4. sezon jest w przygotowaniu, w pewnym sensie teraz ograniczonym przez koronawirusa oczywiście, natomiast z pewnością się ukaże, ale data jest jednak cały czas nieznana. Dziękuję Wam, kochani, za dzisiaj. Jeśli oglądaliście fałdę, to podzielcie się w komentarzach swoją opinią. Jeśli nie, to gorąco zachęcam i też potem wróćcie do mnie, dajcie znać, czy się podobało. Zapraszam na kolejne odcinki. Buziaki. Hej!